Cześć kochani, to Akwamaryna. Zapraszam Was na odcinek, w którym będę budować dom tylko przy użyciu kolekcji. Więc kochani tak, na samym początku oczywiście wybudowałam dom. Tak jak już wielokrotnie powtarzałam, mistrzem budowania nie jestem. Chciałam, żeby ten dom był taki, wiecie, totalnie zwykły. No i oczywiście udało mi się, jest bardzo przeciętny. No ale na początku chciałabym Was oczywiście po nim oprowadzić, dlatego że mam tutaj kilka pomieszczeń już przygotowanych do oczywiście meblowania. Od razu Wam mówię, że chciałabym, żeby faktycznie cały dom był zbudowany z zawartości z kolekcji, ale oczywiście musiałam pójść na pewnego rodzaju ustępstwa, dlatego że w trybie budowania niestety, ale kiedy klikniemy tylko w sortowaniu kolekcje, to wcale tutaj dużego wyboru nie ma. Na przykład jeżeli chodzi o drzwi, no to nie oszukujmy się, ale no sami widzicie, że tak naprawdę nie było za bardzo w czym wybierać, więc oczywiście posiłkowałam się innymi tutaj wiadomo kolekcjami i oczywiście muszę Wam zrobić malutki rachunek sumienia. Oczywiście jeżeli chodzi o schody i barierki, to pochodzą z gry podstawowej. Te okna, które są tutaj przy drzwiach i te, które są gdzieś tam dalej porozkładane, jeżeli chodzi o cały dom, pochodzą ze Śnieżnej Eskapady. Drzwi są z licealnych lat i drzwi są z dodatku Zostań Gwiazdą. I to w sumie tyle. No dobra, jeszcze okej, miniaturowe okno pochodzi z dodatku Psy i Koty. No i zostaje nam rynna, która pochodzi z dodatku Spotkajmy się. Tapeta na zewnątrz, czyli powiedzmy, że elewacja, pochodzi z ucieczki w plener. I to dosłownie tyle, jeżeli chodzi o inne rozszerzenia. Także to dosłownie tyle. Całość pochodzi z gry podstawowej, jeżeli chodzi o tapety i tak dalej, także już mnie na niczym nie powinniście przyłapać. Teraz chcę się skupić całkowicie na kolekcjach. No i kochani, ja myślę, że tutaj nie będzie wcale łatwo. No ale dobra, pokombinujmy. Jeżeli chodzi o całe rozstawienie mieszkania, to tutaj Wam mogę podpowiedzieć, że w tym miejscu planuję zrobić kuchnię. Tu bym chciała zrobić jadalnię. Tu myślę, żeby zrobić albo gabinet, albo sypialnię i to samo tyczy się tego pomieszczenia, więc tutaj będzie faktycznie albo ten gabinet, albo sypialnia. No nie wiem, będę tutaj na pewno coś rozważać, jeżeli chodzi wiadomo o te dwa pokoje. Tutaj chciałabym zrobić od razu jedną większą łazienkę. No i tutaj jak sami widzicie mamy po prostu korytarz, który oczywiście prowadzi do dużego pokoju, tak zwanego salonu, który będzie tak naprawdę, no raczej otwarty na jadalnię, ale to oczywiście wszystko zobaczymy. No dobra, więc jest tutaj kilka rzeczy, które od razu bym na starcie chciała zaznaczyć i myślę, że to będą właśnie drzwi. Więc ja sobie przechodzę do tych drzwi i chciałabym, żeby tutaj, takie ładne były drzwi, białe, proszę bardzo, z czystymi szybami. One wbrew pozorom pasują mi do tych okien, więc ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Nie wiem tutaj, czy te drzwi też będą pasować, ale mogę spróbować zrobić takie dwa przejścia. Troszkę to topornie wygląda, ale musicie mi wybaczyć. Przypominam, nie jestem budowniczym. Ale lubię i na pewno będę coś kombinować, więc kochani, trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Ja generalnie przypuszczam, że wcale nie będzie łatwo wybudować całego domu tylko z kolekcji. Myślę, że po prostu będą się te wszystkie kolekcje ze sobą trochę gryzły, jeżeli chodzi o całe wnętrze. No ale zobaczmy, spróbujmy, bo może wcale nie, bo może będzie faktycznie tak, że wyjdzie nam tutaj coś ekstra i na przykład pastelowy pop będzie się świetnie dopełniać z na przykład, nie wiem, wnętrzami z przepychem. Zobaczcie, to wbrew pozorom źle nie wygląda. Ale to słuchajcie, na spokojnie, powolutku, do wszystkiego oczywiście przejdziemy. Tutaj Wam też podpowiem, że będę leciała według pomieszczeń, oczywiście tutaj jak mi interfejs podpowiada, czyli po prostu zaczniemy od kuchni, potem pójdziemy do łazienki, potem sypialnia, potem gabinet, salon i tak dalej. Tutaj oczywiście będę działała trochę na przemian, no bo jednak tak jak mówię, mam trochę problem z wybraniem tej lokalizacji, ale to na spokojnie, wszystko na pewno da się ładnie zorganizować. Także kochani, w takim razie ja od razu przechodzę do kuchni i tak jak mówiłam, kuchnię chcę umieścić właśnie w tym miejscu. No dobra, jeżeli chodzi o blaty i jeżeli w ogóle chodzi o kuchnię, to tutaj z pomocą przyjdzie nam rozszerzenie wiejska kuchnia. Ja nie jestem fanką wiejskiej kuchni, ale myślę, że możemy faktycznie coś tutaj sobie fajnego wymyśleć. No i dobra, w takim razie pokombinujmy. Generalnie blat sam w sobie nie jest zły. Co jest generalnie ciekawe, ma te fajne faktycznie takie, wiecie, postarzenia, bo chyba tak mogę to nazwać. Nie wiem, też specjalistą od takiego nazewnictwa nie jestem, ale kurczę, powiem Wam szczerze, że tak, no nie wiem, nie mogę jakoś tak za bardzo polubić tej kolekcji. Jest to też oczywiście ciekawe, że są tutaj pewnego rodzaju firanki, także no nie mogę powiedzieć, że jest to źle wykonana kolekcja, natomiast tak jak mówię, daleko mi po prostu do tego, żeby stać się jej fanką, także już nawet z samego po prostu gadania widzę, że nic mi tutaj dobrego nie przychodzi. Chciałabym faktycznie unikać gry podstawowej, oczywiście chcąc nie chcąc na pewno będę musiała sobie nią dopomóc, bo jak sami widzicie za bardzo dużego tutaj wyboru nie ma, problem też może być faktycznie z toaletą i ogólnie łazienką, no ale zobaczymy, nie zniechęcajmy się, no powiem Wam tyle i tyle i to jest koniec, to są wszystkie moje możliwości. No dobra, okej, może coś tutaj, wow, no dobra, może coś niebieskiego, trochę pójdźmy w styl Grecji, nie, a może najpierw powinnam zacząć od tapety, a dopiero potem od kuchni? Dobra, chciałabym, żeby mimo wszystko ta kuchnia była elegancka, a coś czuję, że ona taka nie będzie. Ach, ubolewam nad tym. Jakoś nic mi tutaj nie siada. Chciałabym taką ładną, naprawdę elegancką tą kuchnię i już martwi mnie to, że nie będzie tak, jak ja faktycznie sobie gdzieś tam, nie wiem, planuję. Może coś takiego? Też nie. No dobra.
No i powiem wam tak, stało się, totalnie wychodzę ze swojej strefy komfortu. Myślę, że to dobrze, bo warto próbować nowych rzeczy, ale totalnie odmieniłam losy kuchni i ona teraz jest po prostu niebieska. Chciałam naprawdę uniknąć bardzo mocno powielania swojego koloru, który jest bardzo charakterystyczny dla mnie i dla mojego kanału, no ale niestety, słuchajcie, nie miałam wyboru. Po prostu ten niebieski tutaj sam mi się narzucił i myślę, że to może wyglądać nawet całkiem okej. Nie wiem, słuchajcie, co mi tak naprawdę tutaj przyjdzie wybudować jeszcze, no ale kombinuję cały czas i tak jak mówię, wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo niestety, ale zbyt dużego pola do popisu dzięki tym naszym kochanym kolekcjom to ja tutaj za bardzo nie mam, także kochani, próbuję. I ogólnie bardzo podoba mi się ta tapeta, będę chciała na pewno ją gdzieś zastosować i oczywiście sobie ją zostawię na potem, no ale teraz chciałabym troszkę złagodzić jedną chociażby ścianę tej naszej tutaj kuchni, tylko nie wiem którą. No dobra, chyba wybrałam faktycznie dobrą tapetę. To wszystko ładnie tutaj wygląda. Teraz może do tego wszystkiego postarajmy się dobrać jakąś taką, nie wiem, fajną podłogę. A tu już coś czuję, że ja już tu zaraz polecę za grubo. Okej, taka kamienna podłoga w sumie. Wszystko tak naprawdę kręci się wokół całego tego kompletu. Do tej właśnie przy tej wiejskiej kuchni. Tutaj mamy pełno takich akcesoriów do kuchni, co jest bardzo fajne. Ja generalnie takie rzeczy lubię. Od razu sobie to wszystko powyciągam. Kolory ewentualnie troszkę później zmienię. Takie roślinki są całkiem spoko. Oczywiście, że sobie je tutaj jeszcze wystawię. Jakieś kubki też oczywiście w sumie przydałyby się. Jakaś taka, nie wiem, brytwanka, czy co to jest? Naczynie żaroodporne. No to prawie jak brytwanka. Znalazłam kosz na śmieci i w takim razie teraz potrzebujemy dobrać jakiś dobry kolor, ale ja widzę tutaj, że będzie ciężko. No dobra, skoro to taka wiejska kuchnia, to niech faktycznie ten kosz na śmieci będzie taki bardziej łaciaty, że tak powiem, trzeba iść na pewnego rodzaju ustępstwa. Muszę z powrotem wrócić do górnych szafek i proszę bardzo, jakie tutaj ładne szafeczki mam. Troszkę ciemniejsze, troszkę jaśniejsze. Zaraz coś na pewno uda mi się dopasować. Tutaj mamy te naczynia. No dobra, robi się coś tutaj wesołego, widzę. Te naczynia ustawimy tutaj faktycznie nad zlewem, bo to ma sens. Jeśli chodzi o jakieś takie półeczki, no to umieszczę je tutaj. Półka narożna jest dość duża, no ale trudno. Kurczę, muszę to wszystko trochę wyżej umieścić, no ale to nie problem. Okno ładne zostaje, będzie cały czas odkryte. Może tutaj bym musiała troszkę poprzesuwać to jeszcze. Może lodówkę w innym miejscu. Może w ogóle ja wszystko źle zrobiłam. No dobra, słuchajcie, chyba trochę udało mi się to wszystko naprawić. Myślę jeszcze nad jakąś fajną ozdobą na okna i tu widzę, że wszystkie firanki będą, że tak powiem, za długie. Że tak powiem, nie nadają się firanki z kolekcji do... O, wow, niesamowite. Nie nadają się firanki z kolekcji do tego, żeby faktycznie tutaj stanowić ozdobę na okna, więc po prostu tutaj damy sobie jakieś takie ładne pnącza, które wyglądają jak wyglądają. No nie ma tragedii, ale faktycznie kuchnia jest taka trochę zawalona. Może teraz faktycznie warto by było pozmieniać te kolory, etykiety i tak dalej. No dobra, słuchajcie, zawsze słynę z kawusi i herbatki, więc myślę, że faktycznie, słoik z kawusią będzie idealny. I myślę, że do tego wszystkiego możemy dodać jeszcze, jabłka. Położymy je gdzieś tutaj, proszę bardzo. Puszka będzie z herbatą, jakaś taka fajna. Tu mamy mąkę. Też zmienimy jej kolor. Niekoniecznie to musi być mąka. Dobra, niech takie coś tutaj będzie. Tu mamy kwiatka. Kubki są fajne, ale czy ja bym chciała tutaj jakieś kubeczki? No myślę, że chociaż może jakieś dwa ładne. Tutaj mamy jakieś w kwiatki, to w sumie się nada. A ten możemy też zmienić? Możemy. Ten wygląda jakby był używany i w sumie czemu by nie? Przecież takie elementy właśnie po to są. Tutaj mamy kolejny zespół kubków. Ile mamy tych kubeczków. Strasznie lubię tą półkę. Wiecie co? Naprawdę polubiłam tę półkę bardzo mocno, ale myślę, że ta półka chyba będzie tutaj albo tutaj dobrze wyglądać. Tutaj możemy postawić jakieś pianki, czemu by nie? W każdej kuchni jest zawsze coś słodkiego. No może nie w każdej, ale wiecie jak jest. Kuchnia jest faktycznie najlepszym miejscem do tego, żeby jakieś łakocie przechowywać. Myślę, że możemy tutaj postawić jeszcze jakieś czasopisma albo jakąś książkę, czy coś w tym stylu. Oczywiście, jeżeli znajdziemy coś takiego, mały bałagan żeśmy wprowadzili. Wygląda to całkiem spoko. Trochę zaczyna ta kuchnia faktycznie żyć, także jak dla mnie super. Chciałabym tutaj powiesić coś w stylu ścierki, ewentualnie jakichś ręczników. No dobra, w takim razie szukamy czegoś takiego. To są oczywiście ręczniki z zestawu łazienkowego, także ja postaram się to po prostu sobie zmniejszyć. Wiecie jak jest, takie przedmioty rządzą się własnymi prawami. Dobra, powiedzmy, że mamy tutaj coś w stylu ścierki, także proszę bardzo. Także wieszam sobie w tym właśnie miejscu ściereczki. W sumie spoko miejsce. Tak coś właśnie czułam, że mieszanie tych wszystkich kolekcji właśnie się tak dziwnie skończy. Ja też mogę powiedzieć wprost, nie mam jakiegoś gustu, jeżeli chodzi o Simsy. Strasznie ciężko mi się buduje. Ja bym chciała stworzyć coś ładnego, ale niestety jakoś tak w planach mam ładnie budować, a zazwyczaj Simsy same mi wyjaśniają, dlatego właśnie lubię takie challenge. Jeżeli chodzi po prostu o mnie, to mogę się po prostu na spokojnie sprawdzić. I teraz tak, tutaj bym chciała postawić śmietnik, bo oczywiście jak sami wiecie, ten blat jest wyłączony, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj go używanie. No i w zasadzie to tyle. Oczywiście trzeba będzie tutaj za chwilę zrobić jakieś drzwi, ale to słuchajcie, na spokojnie. Przechodzimy w takim razie do kolejnego pomieszczenia i następnym pomieszczeniem będzie łazienka. No tutaj generalnie, kochani, są schody, bo jak sami wiecie, w nowej kolekcji niestety, ale nie pojawiło się nam żadne urządzenie
urządzenie tak zwane sanitarne. No jak nie mamy żadnego tutaj prysznica i żadnej toalety, to będzie faktycznie nam ciężko, więc niestety, ale muszę po prostu skorzystać z oczywiście uroków gry podstawowej. Ach, żeby coś w ogóle tutaj dopasować. Ale żeby nie było, oczywiście wezmę sobie zwykłą toaletę, najprostszą wannę i oczywiście zlew. No i tak naprawdę całą resztą tutaj będę znowu się posiłkować, jeżeli chodzi o kolekcję. No i wracamy do punktu wyjścia, bo tutaj znowu na przykład nie ma żadnych fajnych firanek. Aż szkoda. Naprawdę nad tym bardzo ubolewam, bo te generalnie firanki nie są złe, tylko jakby były jeszcze, nie wiem, w innych wariantach, albo nie wiem, krótsze, czy coś w tym stylu, no to byłoby już faktycznie spoko. To teraz wypadałoby nad tym tutaj, wiadomo, pokombinować, więc myślę, że może w taki sposób ustawimy wannę. W ogóle nic nie chcę mówić, ale powinnam was zaprosić na samym początku na kawusię lub herbatkę w moim towarzystwie, a ja, kochani, totalnie zaniedbałam tego obowiązku, także was najmocniej za to przepraszam. W ogóle muszę wam się pochwalić, bo ostatnio ja i mąż kupiliśmy sobie cudowny ekspres do kawy i ja w tej chwili właśnie grając tutaj z wami piję kawusię o smaku crème brûlée, także jestem bardzo zadowolona. Polecam bardzo mocno kupić sobie ekspres do kawy. Jeżeli jesteście kawoszami, to słuchajcie śmiało. Niech was naprawdę nic nie powstrzymuje, bo kawa jest po prostu przepyszna. No dobra, no nie jest łatwo wybudować mi tą łazienkę i powiem wam szczerze, że chyba znalazłam tapetę faktycznie idealną. No bo zastanawiałam się faktycznie, jaki kolor zastosować z tych tutaj wybranych i myślę, że w ogóle ta tapeta faktycznie będzie idealna, taka typowa łazienkowa. No bo nie chcę jakichś takich gładkich kolorów, no bo wiadomo, to by źle wyglądało. A tutaj jednak coś się fajnego dzieje i mamy już jakąś fajną podstawę, jakby nie patrzeć. I myślę, że te blaty też będzie nam tutaj łatwiej dopasować. Kurczę, teraz przydałby się jakiś taki kolor pomarańczowy, ewentualnie jakiś taki, wiecie, czerwony. Może ten brązowy nie będzie tak źle wyglądać, chociaż jak tak patrzę na to wszystko, to tak w sumie taki żółty. Ciężkie te blaty, powiem wam szczerze, że naprawdę ubolewam nad tym, że w nowym kicie nie zostały dodane żadne blaty łazienkowe. No dobra, teraz to już w ogóle pojechałam z wyobraźnią, ale coś takiego mi się chyba najbardziej podoba, dlatego że postanowiłam odgrodzić wannę od tak naprawdę toalety i zlewu. Takie rozwiązanie chyba najbardziej mnie urządza. Przydałoby się jakieś ładne lusterko, no ale widzę, że ładnego lusterka tutaj mi trochę brak, więc muszę coś tutaj wyrzeźbić. No takie w kształcie chmurki, powiem wam szczerze, że nie za bardzo. To też w ogóle nie pasuje, to jest za duże i co? W takim razie lusterka mi się już skończyły. Niedobrze, muszę uciec w bibeloty, jakieś pudełko ze szczotką. Postawimy sobie szczoteczkę elektryczną, bo jak się okazuje nawet idealnie nam pasuje, jeżeli chodzi o kolor. Tutaj mamy jakąś tacę, to może zamiast tego pudełka ją po prostu tutaj postawimy. Najlepiej. Tutaj mamy przepychaczkę do toalety. O, i widzę, że tu może być problem. Zastanawiam się, czy jak umieszczę tą przepychaczkę tutaj, to czy ona przypadkiem nie będzie przeszkadzać w korzystaniu naszym simom. No zobaczymy, słuchajcie, warto zaryzykować. Niech będzie. Dobra, mamy tutaj ręczniki. O, widzę, że tutaj faktycznie te ręczniki są dość spore, tylko teraz jakieś takie ładne te ręczniki poproszę. No dobra, niech będzie w tym miejscu. Nie mówię, że to jest idealne miejsce, no ale cóż poradzić. Proszę bardzo. Mamy maszynkę do golenia. Tutaj mamy rolkę papieru toaletowego, oczywiście, że sobie ją zostawię, tylko weźmiemy taki trochę nadszarpnięty ten papier. Zaszalejmy. Rolkę papieru toaletowego to chyba tutaj powinnam powiesić. Jeszcze jakieś pomniejsze szpargały też mogę dorzucić, czemu by nie? Niech się tutaj coś dzieje. Ewentualnie, jeżeli chcę sobie postawić jakieś lustro, no to mogę tutaj postawić jakieś takie ładne. W kolorze żółtym znalazłam i troszkę je wyżej umieszczę. Proszę bardzo, takie trochę mało funkcjonalne to lustro, no ale jest, więc nie powinniśmy narzekać. Jeżeli chodzi o firankę, no to tutaj faktycznie jest mały problem, bo takiej roślinności raczej w łazience nie chcę. A sama w sobie firanka, kurczę, powiem wam szczerze, że no dobra, mogę coś pokombinować. O rany Julek, jak ja tutaj rzeźbię. Dobra, postaramy się to jeszcze zmniejszyć i ustawimy to tutaj. No dobra, słuchajcie, jakąś taką firankę, powiedzmy, prowizoryczną mamy i podłoga też jest bardzo ważna, więc oczywiście wracamy do trybu budowania, do tych podłóg. Tutaj może być ciekawie. Chciałabym trochę tą podłogę zrobić już taką, wiecie, spokojną, żeby tutaj za mocno nie szaleć z tymi wzorami. Te wzory i tak są takie dość wyraziste, więc nie chcę tutaj nic więcej dodawać, ale widzę, że no, może nie być lekko, chociaż może coś takiego. Słuchajcie, to nie jest złe. Kamienna podłoga? Coś w tym stylu. Zobaczmy, jak to wygląda z bliska. No dobra, nie ma tragedii. Czuję klimat Meksyku. Ewentualnie jakichś takich klimatów śródziemnomorskich. No dobra, jeżeli chodzi o podłogę, to faktycznie najlepiej pasuje w tej chwili do ścian, także chyba już to wszystko. Za chwilę będziemy przechodzić do jadalni. Nie wiem, słuchajcie, mam wrażenie, że tracę już gust przez tę całą kolekcję. Ale dawno nie budowałam z takim polotem. Czy będziemy tutaj mieli jakieś fajne stoły? To jest dobre pytanie. A widzę, że będziemy tutaj mieli jadalnię w stylu industrialnym. Może być wesoło. Jakieś krzesła? O, proszę bardzo. To będzie mocne. Myślałam, że faktycznie jadalnia będzie bardziej gustowna, elegancka, a tu wam powiem szczerze, że troszkę się jednak zdziwiłam. Myślałam, że mamy więcej stołów, a tu jest trochę lipa. No tak, biurko do jadalni nie za bardzo. Mamy tutaj jakiś stolik. Będzie widać, że jest połączony, więc trochę słabo.
słabo, bo tutaj jednak nasi simowie będą wychodzić, więc w takim razie, żeby im trochę tutaj tego życia nie komplikować... O, czekajcie. Teraz się okaże, że simowie przy tych krzesłach nie będą mogli siadać. No nie gadaj. Niedobrze. Szkoda, więc będę musiała go odrzucić. I zostaje mi tylko i wyłącznie stół do odmalowania. Teraz w takim razie potrzebujemy krzesełka i chciałabym jakieś takie najbardziej neutralne. Czy to jest najbardziej neutralne? Raczej nie. Ale to może być neutralne. Więc w sumie, nie ma tragedii. Zrobiłam lekki odstęp oczywiście od okien, bo będę chciała tutaj powiesić firany, bo tutaj faktycznie te firany, że tak powiem, nadadzą się. Mamy ten jeden kubek, tu mamy inne kubeczki. Generalnie w tej jadalni widzę, że już będzie po prostu problem, będzie bardzo pusto, więc pomyślałam sobie, że może faktycznie tutaj jakiś obrazek by się przydał, może jakaś rzeźba, może jakiś faktycznie trofeum, czy coś w tym stylu, tylko to jest trochę zbyt nowoczesne. Jakaś wędka ze zdjęciami, może być fajne, na przykład, tak, byśmy tutaj to przewiesili. Może jeszcze jakiś dywan by się tutaj zmieścił? Trochę tych dywanów jest. To fajnie, będzie jakiś wybór. I patrzcie, mamy dywany do łazienki. Ja totalnie o nich zapomniałam. Pozwolę sobie tutaj wrócić i wybierzemy jakiś dywan. Dobra, niech będzie taki niebiesko-zielony i ten tutaj też postawimy. Fajny, puchowy dywan jest całkiem w sumie spoko. Ja bym chciała jeszcze jakieś faktycznie ozdoby na to wszystko, żeby ten stolik jednak, wiecie, miał jakieś takie swoje fajne życie. Jakaś ozdoba by się przydała. Jakiś, nie wiem, może kwiatek, słuchajcie. Stoliczek ze szkłem i z roślinnością jakąś taką dziwną ułożoną w nim. Tutaj jeszcze sobie zostawiłam taką roślinę wiszącą. Myślę, że to też może całkiem spoko ożywić wnętrze. Tu jeszcze by się przydała jakaś roślinka, na przykład, nie wiem, w tym miejscu, w tym kącie. No i patrzcie, powoli to wszystko faktycznie nabiera takich, wiecie, nie? Takiego spoko nawet wyglądu. Tutaj mamy jeszcze jakiś taki, powiedzmy, wazonik z roślinką, niby do powieszenia, a jednak stojące. Tutaj też wybierzemy trochę inne odcienie. Jak się coś dzieje na tych kubkach, bo są nawet całkiem spoko. No może jeszcze ewentualnie jakiś, nie wiem, jakieś może światełko takie inne, takie bardziej coś jakby skała, lampa. Trochę wygląda jak jakaś taka pamiątka. Wypełniłaby na przykład tą przestrzeń. Tylko czy ta lampa tutaj pasuje? Ona jest dość, kurczę, duża. A jakbyśmy ją troszkę zmniejszyli, no dobra, to już lepiej. Ale może jeszcze w tym miejscu na przykład umieszczę jakiś fotel. Powiedzmy, że pokój mamy prawie zrobiony. Musimy wejść do trybu budowania. No i wybierzmy w takim razie jakąś tapetę. Nawet ten niebieski całkiem spoko wygląda. No powiem wam szczerze, że nawet takie spoko ożywione wnętrze. Jest trochę beżu, jest trochę nowego koloru typu granat. Chyba na razie to zostawię. Zaczęło mi się podobać. Może faktycznie tutaj mi się uda jeszcze jakimś takim fajnym obrazem zajechać. Tutaj mamy motyw wędkarza, to ja sobie pozwolę też tutaj zostawić taki motyw z rybami. I jeszcze mi się przypomniało, że muszę dodać jakieś drzwi. To jest w ogóle hit. Zapomniałam o drzwiach. Myślę, że to by było całkiem spoko, gdyby jednak tutaj był gabinet. No ale zobaczymy, bo tak jak mówię, może ewentualnie będę zmieniać zdanie w trakcie. Czyli na samym początku idziemy do pokoi i wybieramy oczywiście sypialnię i jakieś łóżko. I teraz tak sobie pomyślałam, że ten pokój może być naprawdę bardzo uroczy. W sumie doszedł nam ostatnio ten pastelowy pop i to jest całkiem ładne rozszerzenie, więc tutaj może być naprawdę fajnie. Chociaż z drugiej strony na przykład zastanawiam się, bo jednak pastelowy pop ma o wiele więcej fajniejszych elementów biurowych, więc czy chciałabym robić i tu dosłownie podobny styl? Kurczę, jednak nie, ale jak tak na to patrzę, to wszędzie jest ten styl podobny. Wyciągam sobie w tej chwili obiekty, które mnie najbardziej interesują, tak żeby po prostu niczego nie pominąć. Chciałabym faktycznie jak najbardziej wypełnić tą przestrzeń. Przydałoby mi się jakieś lusterko. I czy to da radę? Da radę. I na biurku i tu. W takim razie zabieram ten stolik. Będę chciała go położyć gdzieś tutaj, żeby te wszystkie bibeloty swoje babskie. To oczywiście wiadomo, to jest mieszkanie dla simki. Żaden sim chyba by nie chciał mieszkać w takim mieszkaniu. Chyba że jakiś z artystyczną duszą. To wtedy okej, to wtedy rozumiem. Dobra, zaszalejmy, jeżeli chodzi o kolory. Lepiej tu będzie takie miejsce na kosmetyki. Coś w stylu takiej, powiedzmy, półeczki, coś w stylu takiej mini toaletki. Miejsce na stoliczek by się przydało, żeby je zostawić. Może jakiś tutaj stoliczek, coś w tym stylu. Dziwnie trochę, ale niech będzie. Przydałoby się pozmieniać jeszcze kolory. Miejmy sobie telefon, taki będzie się wyróżniać. Oczywiście kolor kosmetyków też może być troszkę bardziej taki, wiecie, podbity. Jeśli chodzi o oświetlenie w tym pokoju, to myślę, że to już wystarczy, co tutaj jest. Proszę bardzo, półka, na której mi zależało, ale totalnie o niej zapomniałam. No dobra. No to wiecie co, jak już tutaj jestem, to może jeszcze faktycznie troszkę więcej urozmaicimy to wszystko dodatkami. Lustro już mamy, tutaj jest jeszcze jakieś lustro. Tu w sumie tutaj też możemy dodać jakieś takie fajne lustro, fikuśne. Takie lustro mamy w łazience, no ale niestety, no. Wiecie jak jest? Może jakaś komoda, czy coś w tym stylu? Nie, to będzie źle wyglądać. A jakiś taki nocny stolik, coś w tym stylu? To jest dość fajne. Jeszcze jakieś takie dekoracje naścienne by mi się tutaj przydały. Ja tak już chodzę, patrzę, szukam, a tu widzę, że za bardzo takiego wielkiego wyboru nie mam. Już jakieś obrazy
obrazy mamy, więc z tymi obrazami nie chcę tutaj więcej kombinować. Wielki stos czasopism. O, proszę bardzo, czasopisma są bardzo fajne. Może taką ładniejszą okładkę poproszę. To jest nie tak z tymi okładkami. Retro? Aha, okej. Nie ma więcej opcji. Zostawimy tutaj też jeszcze jakieś karteczki. Szczotki, grzebienie. To będzie dobre w sumie na przedpokój, więc od razu to sobie tutaj zostawię. Oczywiście potem będziemy zmieniać tego wszystkiego kolory. Tutaj mamy jeszcze jakieś torebki. W sumie te torebki są całkiem spoko. Myślę, że możemy udać, że je gdzieś tutaj podczepiamy, więc w sumie stworzyłam sobie takie 2 obiekty w jednym. Haha, jaka ja sprytna, słuchajcie. Tutaj mamy jeszcze jakieś wisiorki. W sumie też nie głupie, żeby to tutaj postawić. Kurczę, tak patrzę, ten kącik jest taki fajny, trochę zabałaganiony, ale tu mi coś jest tak pusto, no. Już obiekty mi się kończą. Dosłownie. A może jakiś taki regał, słuchajcie? Wielkie coś. Trochę jest przytłaczający. W sumie nawet nie trochę, tylko bardzo. Tylko czy ja przypadkiem w tej chwili nie przesadziłam? Chyba przesadziłam. A może to regał przesadził? Więc chyba trzeba będzie faktycznie ratować się tym niewielkim stoliczkiem. Potrzebuję dywanów. Dywany też tutaj oczywiście jakieś takie fajne, kolorowe. Przydałyby się. Ale chociaż wiecie co? Może nie dywany. Chociaż jakiś taki, nie wiem, jeden dywanik faktycznie w kształcie ciasteczka nie byłby zły. Ale tu bym chciała faktycznie jakąś taką, wiecie, włochatą wykładzinę. Bo te włochate wykładziny wyglądają bardzo uroczo. Więc teraz tylko jakąś taką fajną trzeba dobrać. Może dwukolorową? Może coś takiego? Taka trochę miętowa podłoga z tym herbatniczkiem. A zobaczmy jeszcze, może różowe ciasteczko? Zrobimy taki manewr. Ale słodko to wygląda. O wow, co ja teraz zrobiłam? Może zmieńmy tego kolor. A może zmieńmy kolor łóżka? No powiem wam szczerze, że jestem naprawdę w szoku. To wszystko naprawdę fajnie ze sobą siedzi. No jest trochę tandetnie, ale jednak myślę, że to wszystko ma jakiś taki fajny swój urok. Te zasłony tutaj totalnie nie pasują. Może jakby były białe całe, to no dobra, trochę teraz lepiej wyglądają. Ten fotel tak trochę głupio tutaj wygląda, no ale z drugiej strony co by tutaj zrobić? No i oczywiście mamy tutaj taką pustą przestrzeń, no to wypadałoby wcisnąć jakąś roślinę. O, jaka słodziutka roślinka, chcę taką roślinkę tutaj. Jaki fajny piesek. Tak sobie pomyślałam, że weźmiemy sobie jeszcze raz po prostu ten stolik, który mamy tutaj i po prostu ułożymy na nim jakieś takie, nie wiem, fajne pudełko czy coś w tym stylu. Czymś to zapełnić trzeba. Ostatnią rzeczą, jaką bym tutaj dodała, to faktycznie są te półki. Więc nie wiem, niech będą tutaj jakieś kwiatuszki, czy coś w tym stylu. Niech się coś dosłownie dzieje. Jakiś mały kwiatek. Tutaj oczywiście też powiesimy jakiś obrazek, bidon. Tutaj jakiś notes. Niech sobie leży. O, i tutaj będziemy jeszcze mieli jakieś pieniążki. Dobra, przed nami teraz gabinet i tu obawiam się, że gabinet będzie bardzo podobny do tego, co jest tutaj. Mam opcję jeszcze drugą. Mogę zrobić wszystko w loftowym stylu, ale tego loftowego stylu mamy na tyle mało, że tak naprawdę, nie ma co ryzykować. Tutaj widzę, że jest jeszcze jakiś zestaw do makijażu, więc w sumie na tym biurku może coś takiego fajnego stanąć. Myślę też, że możemy faktycznie zrobić to takie bardziej, wiecie, nie już takie słodkie, jak było poprzednim razem, tylko może faktycznie takim bardziej stonowanym stylu. W ogóle ja bym chciała, żeby gdzieś ta tapeta była wykorzystana. Uwielbiam tą tapetę. Gładkie ściany są takie nudne. Fajne, ale nudne. Nadają się do innych wnętrz. A ja bym chciała, żeby tutaj faktycznie jak już szaleć, to naprawdę szaleć na maksa. No bo nie oszukujmy się, ale jak wymieszamy te wszystkie kolekcje, to po prostu sami widzicie, że wychodzi nam jedno wielkie coś dziwnego, po prostu. Estetycznie przenośny tablet. Okej, tutaj pojedziemy teraz w takie kolory czarno-białe. Czarny, biały, złoty to jest to, co po prostu myślę, że tutaj może fajnie ze sobą zagrać. Oczywiście niektóre dodatki pewnie będą gdzieś tam się wychylać, no ale dobra, niech im będzie. Tutaj mamy kosmetyki, chociaż czy to ma sens? Jak tutaj mamy te kosmetyki, czy ja to wcisnę? Wcisnę. O, to jest bardzo ładne. Czy mamy to w kolorach białym, czarnym? Okej, jakiś taki kwietnik. Coś takiego. Półka, domowa szklarnia. Ciekawe. Może nawet to sobie umieścimy tutaj, żeby wypełniło fajnie tą przestrzeń. Ale zobaczymy, nie nastawiajmy się. Tutaj jest jakiś taki... co to jest? Dobra. Czyli to nawet nie jest stoisko do robienia kwiatów. Szkoda. To by mogło być bardzo fajne, nowe stoisko do robienia kwiatów. No ale niestety, pełni funkcję półki. Mamy tutaj jakąś kolejną półkę. Bardzo ładna. W sumie to taki kwietnik. Powoli trzeba jakoś tą przestrzeń wypełniać. Tutaj mamy kolejny kwiatek. Tutaj mamy też jakąś taką właśnie roślinkę. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj jakieś naklejki. Ej, fajne to. Przełamać to wszystko takim napisem. Czarne firany. O, czarne zasłony. Coś nowego. Okej, czyli mamy tylko jeden wariant. Szkoda, że ten brąz tam jest u góry. Mogło też być czarne. Czarny bidon, czarno-złota czapka, jakieś czarne pudełeczko, też sobie tutaj niech leży. Jakieś czarne pojemniki, okej. Czarna mydelniczka odpada. Czarne materiały, tutaj są jakieś dobra, też niech będzie. Wiem, że to są akcesoria łazienkowe, ale już po prostu sobie wypełniam przestrzeń, bo nie oszukujmy się, ale za dużo w kolekcji nie ma. Tutaj przełamiemy to wszystko jakąś taką fajną roślinką. Teraz roślince by się przydało zmienić kolor, na przykład na... proszę bardzo, słuchawki. No, jest elegancko.
elegancko. Tutaj mamy jeszcze jakiś taki notes, suszarkę to nie. Tutaj mamy jakieś czarne pudło. O, proszę bardzo, tutaj sobie je położymy. Tutaj mamy jakąś taką matę. Chciałabym, żeby mata trochę zmieniła swoje miejsce. No dobra, ten dywanik w sumie też może być, tylko teraz trzeba faktycznie jakąś taką fajną wykładzinę postawić. Bez wykładziny się nie obejdzie. Jakaś taka gładka by się przydała. Albo taki szary. Szary zawsze spoko. Dobra, jeszcze tylko trzeba ustawić kwietnik, a na kwietniku jakieś roślinki by się przydały. Biało-czarne roślinki poproszę. Wisząca duża roślinka. Fajna opcja. No dobra, ten pokój też już chyba mamy zrobiony, bo jak tak patrzę na to wszystko, to myślę, że nic więcej tutaj nie wykombinuję. Nie chcę już więcej powielać tych samych obrazów, bo innych w bieli i w czerni raczej nie znajdę, także od razu w takim razie przechodzimy do dużego pokoju. Chciałabym, żeby to było, wiecie, takie w miarę pasujące do całości, a jednak każdy pokój jest dosłownie trochę inny, więc no dobra, trzeba coś takiego tutaj konkretnego wybrać, co by po prostu było fajnym wnętrzem, fajnym środkiem domu. Fajna jest ta ściana, bardzo bym chciała ją gdzieś wykorzystać, ale ona by pasowała chyba tylko i wyłącznie do tego pomieszczenia. No źle to nie wygląda. Z jednej strony chciałabym odejść od takiego typowego już po prostu szarego koloru, bo wszędzie ten szary wciskam, bo czuję się po prostu najlepiej z tym kolorem, ale z drugiej strony jak tak patrzę na to ta tapeta byłaby faktycznie fajna w tym miejscu i w sumie tak no dość dobrze dopełniałaby to wszystko, więc może faktycznie po prostu zmienimy to wszystko tak tutaj i tutaj damy ten szary kolor. Tutaj już widzę, że jest zbyt jasno, czegoś takiego nie chcemy, więc na chwilę to wystawię na zewnątrz, może ewentualnie do tego elementu potem wrócę, ale najpierw oczywiście kochane moje firanki i teraz jakieś tutaj firanki trzeba by było fajne wykombinować, albo jedną konkretną, o dobra, coś takiego, tylko jaki to jest kolor? Biały, dobra, to potem jak rozświetlimy to wszystko, to będzie to lepiej wyglądać, albo tutaj na razie położę, ewentualnie potem będę usuwać te spotki, zobaczymy. Teraz jakaś kanapa, najważniejszy w sumie element i jeżeli chodzi o kanapy, no to mamy kilka fajnych, na przykład ta jest całkiem spoko, tylko te wzory mnie trochę tutaj przytłaczają, chyba bym nie chciała, żeby już tak dużo tych wzorów było, chciałabym trochę uspokoić to wnętrze, może biała jakaś z takimi ciemniejszymi poduszkami, o, dobra. W sumie ten pokój może być cały biały, może być taki jasny, bo jakby nie patrzeć tutaj, mimo tego, że tak się staraliśmy to zrobić, to jednak to tak do końca nie wyszło i ten pokój jest bardziej ciemny niż jasny, więc jeżeli chodzi o obrazki, myślę, że tutaj też możemy sobie na spokojnie zaszaleć i na przykład coś takiego tutaj dodać. Ja wiem, że już gdzieś taki motyw występował, jak na przykład tu, no ale słuchajcie kochani, to są trochę jednak inne obrazy i tutaj w sumie też je mamy, ale one na szczęście się różnią od siebie, no oczywiście nie kształtem, ale ogólnie kolorem i tak dalej, jakimiś tam rysunkami, więc jest całkiem spoko. Nie wygląda to źle. Jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że w kolekcji nie mają telewizorów. No i teraz jakaś tutaj półka by się przydała, czy coś w tym stylu. Mamy tutaj jakieś blaty, czy blat do dużego pokoju będzie spoko. Myślę, że musimy się czymś takim troszkę jednak wspomóc. Może na przykład tu byśmy postawili te blaty. Kombinuję koń pod górę. Nie wygląda to źle, tylko tutaj niestety, ale firanka mi wpada. Tyk, tyk i cyk. Może jakieś faktycznie inne szafeczki, na przykład coś takiego, troszkę mniejsze. Pierwszy raz coś takiego robię, żeby blat przy kanapie postawić, no. Chyba już po prostu mi na mózg padło. Jestem świadoma swych czynów. No nawet to źle nie wygląda. Okej, dobra, coś tu się dzieje fajnego. Tutaj w sumie mamy podobną tą półeczkę, to będzie idealnie pasujące do tych blatów. Nawet uchwyty mają podobne, także nie jest źle. A może faktycznie taki stolik na przykład zamiast tych blatów. Ten na przykład stolik źle nie wygląda. Może na przykład ten tu by postawić, tak jakby w rogu, czy coś takiego. Obok tego wszystkiego kwiat, albo tak bardziej tu. No i też od razu mogę wyprzedzić wasze pytania, tak, udostępnię to wam w galerii, także jeżeli ktoś w ogóle będzie chciał to pobrać, to kochani, będziecie mieli taką możliwość. Teraz tak, trzeba te wszystkie bibelotki tutaj poukładać, więc tutaj postawimy jakieś takie pudełeczko, na przykład, nie wiem, z kasetami. Bardzo fajny w sumie pomysł, żeby postawić tutaj gdzieś właśnie szachy, warcaby, jakieś inne gry. Mamy tutaj jakąś kolekcję, jakieś takie sprzęty, urządzenia. Mamy tutaj jakąś roślinkę, w sumie jakąś taką ładniejszą bym poprosiła, żeby faktycznie udekorować tutaj ten stoliczek. O proszę, jaka piękna roślinka. Tu możemy sobie w sumie postawić jakąś roślinkę, tylko w jakichś takich ładniejszych kolorach, poproszę. Tak sobie jeszcze pomyślałam, że może w tym miejscu położymy po prostu odkurzacz. Nasi simowie mogą sobie na spokojnie odkurzać. No ten wydaje się być takim naprawdę potężnym kombajnem. Poproszę jakąś taką wersję, coś pomiędzy. No bo mamy zestaw do ćwiczeń. Mam jakiś jeszcze haczyk na torebki. Dobra, trochę rozjaśnimy tą półkę. Tak, coś takiego. Zmienimy kolor też tego kwiatka, bo on tak za bardzo nie pasuje. Brakuje mi tych takich wypełniaczy na ścianę. Źle mi z tym, że te ściany są takie po prostu puste. Oczywiście, że na siłę jeszcze jakieś tutaj obrazki umieszczę, ale to nie jest to, co bym tutaj faktycznie chciała. Jakieś lustro, znowu musimy faktycznie po prostu powielać te przedmioty, a szkoda, to na pewno trochę odejmuje tej kolekcji. Tutaj jeszcze będę chciała faktycznie umieścić jakiś taki, wiecie, wiatraczek, czy coś w tym stylu. Stawię tutaj jeszcze jakieś karteczki, bo takimi pomniejszymi elementami cały czas gdzieś tam dekoruję. Trzeba przyznać, że najbardziej wykorzystywaną w tej chwili tą kolekcją są te takie pomniejsze szpargały. Codzienny nieład, więc no, to chyba jest jednak dobra kolekcja, bo jednak tutaj faktycznie
faktycznie jej mocno nadużywam, to może oznaczać jedno. To naprawdę jest dobra kolekcja, która się po prostu przydaje. Także kochani, no, że tak powiem, słowa złego na tą kolekcję powiedzieć nie mogę, bo jednak cały czas ją używam. Tu może być ciężko, jeżeli chodzi o podłogę. Gładka, cała czarna, no bo cóż innego bym mogła tutaj faktycznie wykombinować. Oczywiście, żeby to wszystko ładnie zakończyć, postanowiłam przenieść sobie parcelę na zupełnie inną, mniejszą działeczkę, bo jednak tamta była za duża, a nie oszukujmy się kochani, nie wiedziałam tak naprawdę jakiego rozmiaru dom wybuduję, więc jak już tutaj mam pełen podgląd, to faktycznie postanowiłam, że tą parcelę zmniejszę. No i powiem wam szczerze, że dobrze zrobiłam, bo wydaje mi się, że nie ma co tamtego tła ogarniać, musimy się zająć tylko i wyłącznie przodem. Do tego wszystkiego wykorzystuję elementy, które są z gry podstawowej, bo niestety, ale tamtych elementów, że tak powiem, mi właśnie brakuje. Okej, dobra, teraz trzeba jakiś taki ładny płotek wybrać do tego wszystkiego. Ja generalnie lubię takie ogrody tworzyć. Z buszem, z chaosem. Niech się dzieje. W ogóle mi to nie przeszkadza, że jest taki zapuszczony ten ogród. Im bardziej zapuszczony, nawet tym lepiej, bym powiedziała. Niech ta nasza mapa simowa żyje. Trochę pod kontrolą, trochę właśnie nie. To oczywiście ta ścieżka musi być w miarę możliwości do przejścia, bo jednak nasi simowie będą wychodzić z domu, będą tutaj próbowali przejść i tak dalej, więc nie będę im tej drogi tarasować, też nie będę specjalnie tutaj dokładać jakiejś trawy. Tutaj oczywiście mamy to kino domowe i nasza tutaj rodzina, która zamieszka w tym domu, będzie oczywiście oglądać sobie jakieś takie, wiecie, fajne seanse i tak dalej. Na pewno chciałabym, żeby było jakieś ognisko. Tutaj możemy sobie postawić faktycznie to stanowisko do ozdoby. Przydałyby się jakieś fotele. O, proszę bardzo. Więc mamy uroczego Yeti, niedźwiadka i liska. Tu jeszcze możemy dostawić sobie chociażby grilla, bo jest oczywiście grill. Patrzcie, jaki elegancki. Nawet myślę, że możemy go postawić gdzieś tutaj. Może zamiast tej półki, może ta półka gdzieś tu, a grill na przykład tu. Grilla też trzeba przy czymś zjeść, także oczywiście, że tutaj postawiłam stoliczek. Mamy tutaj dosłownie mały bałagan na tym całym naszym podwórku. Tyle, ile mogłam zrobić, tyle zrobiłam. Uważam, że nie ma tutaj co dużo więcej dowalać. Same w sobie kolekcje, no niestety, ale tak mocno bogate nie są. I muszę przyznać, że trochę się zawiodłam na tym, bo sądziłam jednak, że te kolekcje będą samowystarczalne, a tu jak się okazuje faktycznie, no nie jest fajnie, bo na przykład mamy problem, żeby stworzyć łazienkę. Także tak się to właśnie wszystko prezentuje. Ja muszę przyznać, że troszkę mnie zawiodło to, że te kolekcje no nie są na tyle samowystarczalne, żeby faktycznie stworzyć z nich taki, wiecie, naprawdę ładny, konkretny dom. Bo tak jak już mówiłam, musiałam toaletę, czy jeżeli chodzi o zlew, ten tutaj, który jest wbudowany w blat i o samą wannę, musiałam po prostu to wszystko brać z gry podstawowej. A szkoda, bo takie rzeczy by się naprawdę tam przydały. Ja osobiście uważam, że challenge mi nawet spoko wyszedł. No, ja naprawdę nie mam jakiegoś wielkiego talentu do budowania, ale nie mogę powiedzieć, bo udało mi się faktycznie, no, ogarnąć te wszystkie pomieszczenia na tyle, żeby były funkcjonalne, to raz, a dwa, żeby wyglądały dość ciekawie. Jak sami widzicie, kolekcje są dość wielostylowe, także wychodzi z tego jeden wielki miszmasz i albo się to będzie komuś podobać, albo nie. Ja wam powiem obiektywnie, że lubię ten styl, w którym simowie gdzieś tam sobie żyją. To wszystko jest takie inne, dziwne, ale też jeżeli chodzi o rozgrywki i tak dalej, to lubię, kiedy te wnętrza są troszkę bardziej proste. Czy sama bym zamieszkała w takim domu? Chyba nie. Na pewno nie, jeżeli byłby prawdziwy w realu. Jeżeli bym miała faktycznie wprowadzić tutaj swoją simową rodzinę, to myślę, że też bym nie dała rady jakoś tak faktycznie tutaj żyć dłużej. Może bym gdzieś tam sobie żartowała z tego domu, niż faktycznie brała go na poważnie. Także dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. Was też oczywiście zachęcam do tego, żebyście mnie wspierali, bo zajmuję się Simsami na co dzień. Także kochani, ode mnie to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa.